Oleje roślinne to ważna kategoria produktów, którą warto się zainteresować, jeśli zależy nam na wsparciu zdrowia. Jednym z takich olejów, który zasługuje na szczególną uwagę, jest olej lniany otrzymywany z nasion lnu. Uważam, że jest to jeden z najzdrowszych olejów, które możemy znaleźć w sprzedaży i dziś wyjaśnię, jakich realnych korzyści możemy się spodziewać, gdy będziemy go regularnie stosowali. Mówiąc o oleju lnianym, warto przede wszystkim zaznaczyć, że jest to najlepsze źródło pokarmowe kwasu alfa-linolenowego. To właśnie ten składnik w dużej mierze decyduje o walorach zdrowotnych wspomnianego oleju. Osobom niezorientowanym powiem, że kwas alfa-linolenowy to roślinny przedstawiciel kwasów tłuszczowych omega-3. Co prawda nie dostarcza on aż tylu korzyści co omega-3 obecne w rybach, to jak zaraz się Państwo przekonają, i tak zawdzięczamy mu wiele dobrego. W tym miejscu od razu dodam, że jeśli zdecydują się Państwo na stosowanie oleju lnianego, to polecam przede wszystkim sięgnąć po tzw. olej lniany budwigowy, czyli olej lniany o wyjątkowo wysokiej zawartości kwasu alfa-linolenowego. Mam tu na myśli olej, który zawiera około 60% tego składnika. Taki olej w jednej łyżce zawiera aż 6 gramów kwasu alfa-linolenowego, czyli 3 razy więcej niż brzmią oficjalne zalecenia co do dziennego spożycia tego składnika. Teraz już chciałbym przejść do konkretnych efektów, jakie możemy uzyskać stosując regularnie olej lniany. Otóż ten produkt polecam przede wszystkim osobom, które mają problemy z krążeniem lub które chciałyby po prostu poprawić zdrowie układu sercowo-naczyniowego. Już bowiem przeszło 10 lat temu naukowcy zauważyli, że osoby, które dostarczają wraz z dietą wysokiej ilości kwasu alfa-linolenowego obecnego w oleju lnianym, mają średnio o 14% mniejsze ryzyko pojawienia się chorób układu krążenia. Taki efekt wynika m.in. z tego, że stosowanie oleju lnianego wiąże się z korzystnym obniżeniem skurczowego ciśnienia krwi o około 4 mm subartenci. Do tego, jak się okazuje, olej lniany jest skutecznym produktem w obniżaniu poziomu trójglicerydów. Na potrzeby opracowania tego materiału dotarłem do pracy naukowej z 2019 roku, która pokazała, że codzienne dostarczanie zaledwie 2 gramów omega-3 pochodzących z oleju lnianego skutkuje redukcją trójglicerydów aż o 11 mg na decylitr. A tu tylko przypomnę, że jedna łyżka wspomnianego oleju zawiera 3 razy więcej omega-3, bo 6 gramów. W kontekście zdrowia układu krążenia ważną informacją jest również to, że jak wykazali naukowcy, olej lniany obniża poziom tzw. małych lipoprotein o niskiej gęstości, zapisywanych w skrócie jako SLDL. Należy wiedzieć, że są to cząsteczki o działaniu miażdżycorodnym, stąd poprzez redukcję ich stężenia olej lniany wykazuje właściwości przeciwmiażdżycowe. To wszystko, o czym dotychczas powiedziałem, przekłada się nie tylko na zmniejszoną zachorowalność na schorzenia sercowo-naczyniowe, ale w pewnym sensie również na wydłużenie naszego życia. Mówiąc wprost, eksperci dowiedli, że osoby, których dieta obfituje w kwas alfa-linolenowy pochodzący z oleju lnianego, rzadziej nawet aż o 14% umierają przedwcześnie z powodów wspomnianych chorób. Jeśli zaś chodzi o inne efekty zdrowotne, to olej lniany jest również sprzymierzeńcem naszej wątroby. Wyniki badania z 2020 roku dowiodły, że stosowanie 2 łyżek oleju dziennie przez 3 miesiące wiąże się ze zmniejszeniem stopnia stłuszczenia wątroby u pacjentów zmagających się z niealkoholową stłuszczeniową chorobą wątroby. Co więcej, w badaniu, na które się powołuje, jego autorzy zauważyli, że olej lniany spowodował też obniżenie poziomu enzymów wątrobowych, co świadczy o usprawnieniu pracy tego najważniejszego narządu detoksykującego. Do tego sięgając do doświadczeń przeprowadzonych na zwierzętach możemy się dowiedzieć, że olej lniany działa ochronnie na wątrobę i łagodzi jej uszkodzenia spowodowane działaniem substancji toksycznych, takich jak alkohol, rtęć i ołów. Tu wtrącę, że praktyczną wiedzą dzielę się również w moim darmowym newsletterze o zdrowiu, czyli porannym dzienniku zdrowia. Dziennik wysyłam od poniedziałku do piątku o 6 rano do porannej kawy lub herbaty i jest on na kilka minut czytania. Jeśli chcieliby się Państwo na niego zapisać, to zapraszam na www.doktorbartek.pl/dziennik. Do grona osób, które mogą skorzystać na stosowaniu oleju lnianego, zaliczam też osoby z cukrzycą, czy ogólnie osoby, u których stwierdzono podwyższony poziom cukru we krwi. A to dlatego, że jak wykazał międzynarodowy zespół badaczy, stosowanie kwasu alfa-linolenowego z oleju lnianego skutkuje obniżeniem stężenia glukozy we krwi na czczo, jak również prowadzi do złagodzenia insulinooporności. Mało tego, w innej z kolei publikacji możemy przeczytać, że składniki obecne w oleju lnianym poprawiają stan zdrowia pacjentów z tzw. stopą cukrzycową, która jest jednym z najbardziej niebezpiecznych powikłań źle leczonej cukrzycy.
Mam tu na myśli to, że stosowanie oleju lnianego może być pomocne w złagodzeniu poważnych owrzodzeń pojawiających się na podeszwowej stronie stopy u wspomnianych osób. W kontekście omawiania korzyści zdrowotnych ze stosowania oleju lnianego warto wspomnieć również o tym, że olej ten wykazuje działanie przeciwzapalne i ma zdolność do zmniejszania ogólnoustrojowego stanu zapalnego. Jak się okazuje, ta właściwość może być wykorzystana przez osoby zmagające się z wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego. Naukowcy zauważyli, że podawanie wspomnianym pacjentom 1 łyżki oleju lnianego dziennie przez 3 miesiące doprowadziło do zmniejszenia nasilenia tej choroby. Z tego też względu zachęcam, aby osoby cierpiące na choroby zapalne jelit włączyły olej lniany na stałe do swojej diety. Pozostając jeszcze na chwilę w temacie układu pokarmowego, chciałbym powiedzieć, że olej lniany wpływa też pozytywnie na pracę naszych jelit. Mam tu na myśli przede wszystkim to, że łagodzi on zaparcia, w tym poprawia konsystencję stolca. Aby uzyskać taki dobroczynny efekt, wystarczy stosować 1 łyżeczkę oleju lnianego dziennie. To, co zaś może być zaskakujące dla niektórych osób, to to, że olej lniany prawdopodobnie wzmacnia nasze kości. Dla przykładu, doświadczenie przeprowadzone na zwierzętach pokazało, że składniki obecne w tym produkcie, tak jak omega-3 i lignany, mogą pomóc w zapobieganiu osteoporozie. Z kolei badanie, w którym udział wzięli pacjenci poddawani hemodializie, dowiodło, że olej lniany może zmniejszyć resorpcję, czyli rozkład kości. Co prawda na ten moment dysponujemy niewielką liczbą prac naukowych w tym temacie, to uważam, że rzeczywiście coś jest na rzeczy i że warto rozważyć włączenie do jadłospisu oleju lnianego, jeśli zależy nam na działaniu ochronnym wobec tkanki kostnej. Jeśli przedstawione przeze mnie walory zdrowotne oleju lnianego są dla Państwa na tyle zachęcające, że postanowią Państwo sięgnąć po ten produkt, to tak jak wspomniałem na wstępie, najlepiej wybierać olej lniany budwigowy o jak najwyższej zawartości kwasu alfa-linolenowego, który w skrócie jest zapisywany jako ALA. To, co myślę, że jest oczywiste dla wielu osób, ale mimo to warte podkreślenia, to to, że zawsze wybieramy olej nierafinowany tłoczony na zimno. Przy czym ważne jest też to, żeby olej ten nabywać w ciemnych butelkach. Drugą zaś kluczową kwestią jest to, że olej lniany stosujemy wyłącznie jako dodatek do gotowych potraw, w tym np. sałatek, serków twarogowych czy past kanapkowych. Olej ten zupełnie nie nadaje się do smażenia. Pod wpływem obróbki termicznej nie tylko traci częściowo swoje walory zdrowotne, ale dodatkowo powstają wówczas z niego składniki szkodliwe dla zdrowia. Po otwarciu tego oleju polecam przechowywać go w lodówce. Jeśli zaś chodzi o proponowaną przeze mnie ilość stosowanego oleju lnianego, to bazując na wynikach badań mogę polecić spożywanie od 1 do 2 łyżek dziennie. Jak mieli okazję się Państwo przekonać, włączenie oleju lnianego do diety przynosi nam wiele korzyści zdrowotnych, w tym głównie jest wsparciem dla naszego układu krążenia. Warto jednak wiedzieć, że istnieje szereg jeszcze innych olejów, które również są wyjątkowo cenne. Jednym z takich olejów jest olej z czarnuszki, który wykazuje nieco inne efekty prozdrowotne. Jeśli chcieliby Państwo sprawdzić, czy olej z czarnuszki może przydać się Państwu w jakimś zakresie, to zachęcam do obejrzenia programu, w którym dość szczegółowo o nim opowiadam. Aby się z nim zapoznać, wystarczy kliknąć na miniaturę, która pojawiła się na ekranie. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia w kolejnym odcinku.